Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Logistyczni. Dzisiaj rozmawiać będziemy o zrównoważonym rozwoju, a dokładnie o ESG, czyli o środowisku, o ładzie korporacyjnym, o odpowiedzialności społecznej. Wokół ESG narosło trochę mitów, które dzisiaj będziemy próbowali rozszyfrować i sprawdzić, czy rzeczywiście są prawdziwe. Gościem w dzisiejszym odcinku będzie ekspertka do spraw zrównoważonego rozwoju, Dominika Lenkowska-Piechocka. Dzień dobry, Dominiko, witam Cię. Dominika jest ekspertem do spraw zrównoważonego rozwoju i wspiera organizację w wdrażaniu i w komunikacji ESG, tak? Tak, dokładnie. Ja nazywam się Darek Rurka, reprezentuję FM Logistic i dzisiaj w naszej rozmowie z Dominiką spróbujemy obalić mity związane z tym, że wdrażanie ESG jest drogie, że dotyczy tylko ekologii lub że Unia Europejska, narzucając nam tyle przepisów, sprawi, że firmy przestaną być rentowne. Powiedz, Dominiko, z Twojego doświadczenia, z Twojej wiedzy, co takiego się dzieje wśród przedsiębiorców, że nie pałają optymizmem do tego ESG? Z czego to wynika? Pierwsza rzecz jest taka, że nie wszystkie nie pałają optymizmem, bo jest duża część podmiotów, które wspiera cały proces legislacji związany ze zrównoważonym rozwojem ESG. Natomiast faktycznie są, i to niemała część przedsiębiorców, którzy mają olbrzymie obawy i stawiają opór. Ja miałam bardzo fajną dyskusję z kolegą, bardzo fajna osoba, bardzo świadoma, ale mówi, kurczę, wiesz co, ja bym tak chciał, żeby to było wszystko dobrowolne, bo tak ja nie lubię, jak się mnie do czegoś zmusza, tak? No i ja to rozumiem, bo nikt nie lubi, jak jest rozliczany z czegokolwiek, tak? I zaskoczyło mnie to, że to akurat ta osoba powiedziała, więc nie zapytałam jej o to, ale potem przyszła do mnie taka myśl, ale powiedz mi, czy gdyby podatki były dobrowolne, czy byś je płacił, czy nie? To jest cudowne pytanie. Prawda? Tak. Więc jest pewien poziom takiej odpowiedzialności, z których powinniśmy być rozliczani, tak? I wiesz, na przykład taka informacja jak chociażby poziom zarobków na poszczególnych szczeblach w organizacji, tak? Czy to powinno być, czy to powinna być wiedza ogólnodostępna, czy nie powinna być ogólnie dostępna? Tu HR by mogły dużo powiedzieć, bo się też zmienia troszkę w tym, bo to się zmienia, obszarze, tak, więc jakby, ja mówię, ludzie nie lubią być rozliczani i jeżeli dokłada nam Unia Europejska kolejne obszary, z których mamy być rozliczani, to wiadomo, że jakiś opór następuje, ale zawsze myślmy o tym, po co to jest i czy gdyby tego nie było, czy byśmy o to dbali, czy jednak o to byśmy nie dbali. Ja niestety tutaj, bo pojawił się tutaj omnibus i niestety ja uważam, że tak z jednej strony jest to taki projekt, który zakłada dużo uproszczeń i zmniejszenie liczby podmiotów, które mają podlegać temu obowiązkowemu raportowaniu, więc lub przesunąć pewne obowiązki w czasie, więc może i dobrze, może i dobrze, bo będzie prościej, ale z drugiej strony mam taką obawę, że jeżeli czegoś nie musimy robić, to może nie będziemy tego robić i żeby nie było takiej sytuacji, że te firmy, które są odpowiedzialne, uczciwe, będą ponosić konsekwencje, a rozwiązania będą premiowały tych, którzy nie myślą w długim okresie czasu. Czy firmy są w pełni świadome, że muszą bądź nie muszą raportować w myśl ESG? Okazuje się, że nie. Według niedawnego badania przeprowadzonego przez Grant Thornton okazuje się, że 45% badanych firm nie jest pewnych, nie wie, czy podlega raportowaniu właśnie tych danych zrównoważonego rozwoju, czy nie. Myślę, że to jest prawie połowa firm, bardzo więc dużo. To jest bardzo dużo, tak. Frustracja może być związana z tym, że teraz duża grupa spółek, która miała raportować za 2025 rok, tak, trochę nie wie, co ma teraz robić. Bo zgodnie z obowiązującym dzisiaj prawem w Polsce powinna już przygotowywać działania do właśnie wypuszczenia tego raportu za 2025. A pojawia się projekt, który mówi, że hej, może nie będziecie musieli, albo może będziecie musieli, ale dopiero za 2 lata, tak? A jednak ten cały proces przygotowania raportu wiąże się z konkretnymi krokami, które trzeba podjąć i również z konkretnymi gdzieś tam zaangażowaniem chociażby pieniędzy, tak? Więc rozumiem frustrację, bo wiele osób nie wie, co ma robić. Natomiast mnie ta sytuacja w ogóle nie dziwi, dlatego że ESG
dzisiaj bardzo kojarzy się z raportowaniem, tak? Z samym przygotowaniem raportu. Jest to dosyć nowy zakres wiedzy, nowe informacje dla wielu przedsiębiorstw. A zawsze jest tak, że jeżeli przychodzimy z czymś nowym, to jest to zmiana i zawsze ze zmianą na początku tak chcemy dealować i oporować się, bo wymaga od nas to pewnych nakładów. Natomiast właśnie ESG ma sprawić, i to raportowanie zgodne z ESG ma sprawić, że na rynku będziemy mieli firmy i raporty, które będziemy mogli porównywać lepiej między sobą, bo dzisiaj inwestorzy właściwie przed czasem raportowania kiedy mieli porównać działalność dwóch spółek, a czasami znacznie szerszej grupy, mieli dużo problemów, żeby ujednolicić te dane, tak? Sprowadzić do wspólnego mianownika, bo każdy trochę opowiadał w tych swoich raportach CSR, albo w ogóle nie opowiadał, na swój sposób. Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo tak naprawdę to może pomóc stworzyć przewagę konkurencyjną dla danej firmy, dla danego przedsiębiorstwa. Jeśli mówimy chociażby o ułatwieniu sobie dostępu do finansowania, tak, to na pewno jeżeli już mamy pozbierane dane i mamy taką łatwość odpowiedzi na pytania chociażby banków w momencie, kiedy przychodzimy i prosimy o jakieś finansowanie, tak, to na pewno nam to przyspiesza proces. Coraz częściej pojawiają się też pojawia się zielona oferta ze strony banków i właśnie banki szukają i są zainteresowane coraz bardziej finansowaniem tych inwestycji, które mają cechy właśnie zrównoważonych. Jeżeli mówimy o konkurencyjności, o budowaniu konkurencyjności, to za tym musi iść jakaś sprawczość. Bo ta konkurencyjność z czegoś wynika. Żeby ta sprawczość miała miejsce, to często firmy podejmują różnego rodzaju inwestycje. Z tego, co mówisz, rozumiem, że to ESG może być traktowane jako pewnego rodzaju inwestycja, bo mówisz o bankach, o potencjalnych kredytach, o inwestycjach w elementy za tym ESG idące. Tak. Ale czy to rzeczywiście oznacza, że to jest drogie, jak ten jeden z mitów, który przytoczyłem na początku? To, co dla mnie może być drogie, dla ciebie może być tanie, albo może być tylko jakąś pozycją, prawda, gdzieś tam w kosztorysie, więc to na pewno zależy od wielkości organizacji. I między innymi tutaj projekty zmian, które krążą, mówię o Omnibusie teraz, mają sprawić, że to wdrożenie ESG i raportowanie będzie czymś, będzie tańsze po prostu, tak? Natomiast kiedy pytasz mnie o to, czy to jest inwestycja, to myślę, że jak najbardziej, bo kiedy trochę przymkniemy oko na ten początkowy koszt, który jest związany z tym, że czegoś się uczymy, budujemy eksperckość w naszych zespołach, tak? Czasami musimy sięgnąć po wsparcie zewnętrznych jakichś podmiotów, które są ekspertami w danym obszarze. To potem, kiedy ESG i raportowanie ESG stanie się taką pracą standardową w naszych organizacjach, to będziemy już tylko odcinać kupony, bo raportowanie czy ESG to jest zarządzanie serią danych, wieloma danymi z obszaru naszego wpływu na środowisko, ale też tego, jak środowisko wpływa na nas, danych związanych z naszym ładem korporacyjnym i danymi związanymi chociażby z tą wartością, jakimi są ludzie, tak? I teraz z mojej perspektywy, firmy, które nie mierzą ryzyk, czy nie mają danych w tych 3 obszarach, to trochę prowadzą działalność z rozpędu w jakiejś takiej niewiadomej, tak? Bo tym bardziej, że jeszcze jeżeli mamy małe organizacje i mamy pojedynczych właścicieli, którzy wszystkie dane ogarniają, to wierzę w to, że gdzieś tam mogą sterować ręcznie, ale w miarę tego, jak organizacja rośnie, tych danych, ta liczba danych narasta, to bez takiego dobrego systemu zarządzania danymi, czytaj ryzykiem, możemy prędzej czy później wywrócić się na potknięciu. Wyobraź sobie na przykład. To właśnie o to chciałem zapytać, bo z jednej strony mówimy, raportujemy. Jeżeli mamy dobrego menadżera, dobrą kadrę zarządzającą, to on dąży do jak największej ilości raportów, żeby lepiej rozumieć, co się dzieje w organizacji, lepiej czytać rynek i ewentualnie w którą stronę powinniśmy być. Zwróć uwagę, ja pytałem o te trendy na początku właśnie i z jednej strony mówimy, że to jest trend
ale w jakiś sposób obligatoryjny, związany z tym, że są jakieś przepisy, trzeba iść z pewną strukturą, która za tym idzie, ale z drugiej strony my nagle w ten sposób dostajemy dodatkowe narzędzia, o którym być może nie myśleliśmy. No właśnie, bo jakby zawsze zależy wszystko od mindsetu, który my mamy wchodząc w jakąś zmianę. Szklanka do połowy pełna czy pusta? Tak, możemy zobaczyć w czymś szansę związaną właśnie z budowaniem swojej przewagi konkurencyjnej, bo teraz jeżeli jesteśmy w łańcuchu tych największych spółek, to one mają prawo do nas zwrócić się po pewną jakby sumę informacji, które mają pomóc im określić, czy współpraca z tobą jest czymś bezpiecznym dla nich, czy nie jest, tak? I wyobraź sobie, że nie wiem, że jesteś spółką, która produkuje jakieś akcesoria kuchenne z jakiegoś tworzywa sztucznego i nie masz u siebie zarządzania zrównoważonym rozwojem i twoi handlowcy są nastawieni na to, że mają znaleźć na rynku najtańszy surowiec, tak? A potem się okazuje, że i nawet przeprowadzasz badania, próby surowca, za pomocą którego wytwarzasz swoje akcesoria. Ale potem okazuje się na jakimś etapie, że masz wpadkę i musisz wycofać pewną partię produktów spółki. I teraz jeżeli patrzymy na ESG jakby w taką kategorią potencjalnie unikniętych kosztów związanych z wpadkami, które możesz zaliczyć przez to, że nie zarządzasz dobrze tymi ryzykami, bo tutaj powiedziałam o surowcu, ale jeżeli mówimy o wpływie na środowisko, to możesz zaliczyć, nie wiem, wyciek jakichś substancji trujących do środowiska, prawda? A jeżeli mówimy o akurat ESSE, czyli tym obszarze ludzkim, no to możemy mówić o, nie wiem, od wypadku śmiertelnego po okazaniu się, że w twoim łańcuchu gdzieś tam dostawców jest spółka, która być może nawet wykorzystuje pracę dzieci. I potem to ryzyko utraty wizerunku, a czasami nawet stracenia kontraktów, no jest po prostu bardzo duże. Czyli jesteśmy w stanie mieć dzięki temu bardzo dobrą refleksję na temat samych siebie i w jakiś sposób nakreślić potem odpowiednie elementy strategiczne, w którą stronę powinniśmy pójść, w jaki sposób zaplanować pewne działania w organizacji. Tak. I też jeszcze tak teraz przyszła do mnie taka myśl związana z pierwszym twoim pytaniem o ten opór. Tak. Zobacz, no dzisiaj nikt nie kwestionuje tego, że mamy raporty finansowe, w których podajemy szczegółowe pozycje związane z sytuacją finansową twojej organizacji i nie dziwisz się, że bank, udzielając ci kredytu, oczekuje od ciebie pewnych danych finansowych, prawda? Ale nie było tak zawsze. To prawda. Więc no, dla mnie ten opór jest czymś, co przeżywaliśmy wiele lat temu, kiedy no, zaczęliśmy strukturyzować chociażby raporty finansowe. Czyli powinniśmy to raczej postrzegać jako coś naturalnego, wynikającego z rozwoju, a nie jako rzeczywiście opór, który może zaszkodzić. Raczej rzeczywiście powinien on tutaj pomagać się rozwijać. Tak, natomiast no, żeby tak nie było zupełnie różowo, oczywiście no, wejście w to będzie wymagało pewnych nakładów na początek, tak? No zwłaszcza jak organizacja nie posiada ekspertów po swojej stronie i potrzebuje się skonsultować, ale z drugiej strony to budowanie wspólnie z jakąś zewnętrzną pomocą w docelowym jakim planie strategicznym ma sens. Zdecydowanie. Super. Wygląda to ciekawie. Powiedz proszę, bo dotknęliśmy tematu ESKI, czyli tam, gdzie mamy pracownika. Tak. Mówisz z perspektywy minimalizowania ryzyka potencjalnego, na przykład wypadku, co jest niezwykle istotne. Natomiast na ile to może być też element, który może sprzyjać pozyskiwaniu pracowników? No myślę, że bardzo szczególnie, że teraz wchodzi na rynek, czy już właściwie dobrze tam się umościła generacja Z, tak? I teraz ja widziałam takie badania, które pokazywały, co jest ważne dla naszych nowych pracowników. No i okazuje się, że chociażby well-being, czy takie poczucie, że są w miejscu pracy, w którym są szanowani i różne tego typu wartości no, są u nich tymi wysuwającymi się na pierwsze miejsce. Tak? I oczywiście gdzieś tam ten poziom zarobków zawsze będzie odgrywał wysoką rolę, no bo pracujemy po to, żeby zarabiać, aczkolwiek też takie już anegdotyczne sytuacje w dużych firmach, które są konsultingowe, kiedyś nikt nie zawracał sobie głowy tym, że
dział New Biznesu musiał pracować 12 godzin przed złożeniem oferty, a dzisiaj pracownicy właśnie z tej nowej generacji mówią, ale jak to? Przecież praca trwa 8 godzin, tak? Więc jakby zmienia się w wyniku trochę rozwijającego się dobrobytu również w Unii Europejskiej, Tak, prawda? tak. Ludzie dbają o swój dobrostan i oczekują, że pracodawca będzie im tego zapewniał, a na razie chociażby ze względu na dostęp do pracownika, pracodawcy muszą liczyć się z tymi oczekiwaniami, tak? Więc faktycznie, jeżeli zbudujemy miejsce pracy, które będzie wartościowe dla pracownika, no to są większe szanse na to, że przyjdzie do nas, a nie do konkurencji. Dzisiaj dobry pracownik to ten, który zdobył doświadczenie i zostawił je u nas w organizacji, a nie wyszedł dalej. No właśnie, gdyby tutaj był z nami ktoś z HR-u, to pewnie by powiedział, że najdroższy pracownik jest ten, który odszedł po bardzo krótkim okresie, kiedy już zainwestowaliśmy w niego i wdrożyliśmy go w nasze know-how, prawda? Więc tutaj właśnie też, kiedy mówimy o raportowaniu danych różnych związanych z S, no to chociażby będziemy też raportować dane związane z rotacją pracownika. No i teraz te duże firmy, one robią to na co dzień, to nie jest nic nowego, tak? Natomiast dla wielu firm, które właśnie szybko urosły, jeszcze może nie zdążyły tak ustrukturyzować, sformalizować pewnych procesów, tak? No to są to obszary, którym warto, żeby się przyjęły, no bo jeżeli mamy zbyt dużą rotację pracowników, to znaczy, że coś się dzieje nie tak w tej organizacji, prawda? Ale powiedz też tak z perspektywy przedsiębiorcy, przyjmijmy na chwilę, że mamy wszystko, co niezbędne w ramach szeroko rozumianego ESG. W kontekście tych pracowników właśnie i pozyskiwania dobrych ludzi, jak firma może korzystać z tej wiedzy, z tego, że to posiada i komunikować to na zewnątrz, żeby siebie w jakiś sposób wypromować. Bo to też jest sztuka, tak? Nie chodzi, tak jak Krzysztof Hołowczyc kiedyś powiedział, tak? No to, że wygrywałem, to wygrywałem, byłem pierwszy. Sztuką to miejsce pierwsze było sprzedać. I teraz pytanie, jak to ESG potencjalnie sprzedać, żeby rzeczywiście, czy dla swoich partnerów biznesowych, czy dla pracowników, których chcemy pozyskać i tak dalej, czy ekspertów, specjalistów pod projekty, jak tutaj spróbować wyeksponować to posiadanie ESG? To kilka wątków. Znowu powstaje legislacja, która już zadzieje się faktycznie w przyszłym roku, która mówi o tym, o greenwashingu. Tak? Bo może być taka pokusa w organizacji, że jeżeli wprowadzimy jakąś jedną zmianę, która jakby wpisuje się w zrównoważony rozwój, to już będzie to dla nas impuls do tego, żeby się wszystkim chwalić o tym, jak jesteśmy bardzo zrównoważeni, a gdzieś tam jest zgnilizna dalej. Tak? Więc pierwsza rzecz to po pierwsze uważajmy na to, co mówimy do naszych klientów, kontrahentów. Tak? Musimy być spójni. Bo bądźmy spójni i zawsze musimy mieć te dane liczbowe potwierdzone, że to, czym chcemy się chwalić, ma faktyczny wpływ i jest istotne z punktu widzenia całego naszego biznesu, tak? Więc jakby w skrócie przy waszej branży, nie wystarczy, jeżeli ma się szeroką flotę wprowadzić, nie wiem, jedną jakąś ciężarówkę na wodór czy elektryczną, żeby mówić, że się jest zrównoważoną organizacją. Chociaż to jest fajny jakiś pierwszy krok. Natomiast ja uważam, że zawsze trzeba mówić kontrahentom, używając tego, poruszając się w temacie bezpieczeństwa. ESG mówi, jakby, jeżeli mam fajnie poukładane ESG, to znaczy, że nie zapukam któregoś dnia do was, drogi kontrahencie, w środku projektu i nie powiem, że mi się zespół wysypał i nie dowiozę tego, co miałem dowieść w terminie, tylko w sumie to nie wiadomo kiedy, tak? Więc to jest jeden z argumentów. Drugi, to jest też jakby zależy, gdzie my jesteśmy w tym łańcuchu dostaw, ale znowu tym dużym organizacjom zależy na tym, żeby też dobry, w rozumieniu zrównoważony produkt dostarczać klientom, ale w dobrej cenie też, tak? No i tu jest kwestia tego ważenia kosztów oczywiście i balansowania wartości produktu do ceny za ten produkt, to jest naturalne, ale powiedz, możesz rozwinąć proszę temat green claimsów, żeby go dobrze zrozumieć? Tak, Green Claims jest legislacją obok Customers Empowerment. To są takie dwie inicjatywy legislacyjne, dwa akty prawne, które mają właśnie pomóc z jednej strony nam, konsumentom, poruszać
znajdować się w gąszczu komunikatów nawiązujących do zrównoważonego rozwoju czy ekologiczności, a z drugiej strony mają chronić firmy, które uczciwie stosują różne zielone oświadczenia, aby była uczciwa konkurencja między nimi, tak? I na przykład dzięki tym dwóm aktom prawnym nie będzie już możliwe bezkarnie stosować określeń typu ekologiczny, zrobiony z naturalnych surowców, czy na przykład neutralny klimatycznie, jeżeli nie będziemy mieli konkretnych danych, które potwierdzą to, że faktycznie jest tak, jak mówimy. I takim przykładem, który myślę, że jest bliski każdemu, kto kupuje jakiekolwiek produkty w opakowaniach, często zdarzało się, że na opakowaniach jest napisane opakowanie nadające się do recyklingu, tak? No ale co to właściwie znaczy? No, w zasadzie, jeżeli mielibyśmy dobrą technologię, to wszystko jest nadające się w jakiś sposób, tak? Więc musimy podawać dokładne informacje lub odwrotnie, że opakowanie jest z plastiku z recyklingu. No i znowu, co to znaczy? W jakim procencie jest z tego recyklingu? Czy to jest 100%, czy to jest 80%, tak? Więc tutaj mówimy o tym, żebyśmy, i to też nie oznacza, że te wszystkie informacje będą musiały być podane na opakowaniu, bo czasami po prostu może nie być na to miejsca, ale konsument będzie musiał w łatwy sposób zweryfikować właśnie, co to tak naprawdę oznacza to, o czym jesteśmy komunikowani, znaczy o czym do nas marki komunikują, a z drugiej strony właśnie firma musi mieć liczbowe potwierdzenie tego, o czym mówi. Jak ty się spotykasz w swoim funkcjonowaniu, w swoich kontaktach, jeżeli chodzi o komunikację potencjalnej firmy, która chce z kimś pracować? O co pytają? Na co zwracają uwagę? Jak konkretnie to jest formułowane wobec potencjalnego partnera biznesowego, żeby się dowiedzieć, czy on spełnia te wszystkie elementy, na których nam potencjalnie zależy? Na tym etapie to bardzo jeszcze zależy od tego kogoś, kto do nas przychodzi z pytaniem. Indywidualne bardzo. Tak, bardzo należy. indywidualne. Ja na przykład ostatnio startując w jakimś przetargu byłam pytana o system zarządzania odpadami. Więc to jest taka jedna z podstawowych kategorii dzisiaj, tak? No my jako tutaj mała organizacja nie byliśmy pytani jeszcze o nasz ślad węglowy, ale ta kategoria danych związanych z emisjami gazów cieplarnianych, no to będzie jednym z tych elementów właśnie w tym kwestionariuszu, który będzie się pojawiał, myślę, że teraz najczęściej. No, dotknęłaś dość ciekawego tematu, bo to CO2 rzeczywiście jest istotne w branży TSL, też dużo o tym mówimy. Transport generuje jednak jakby w łańcuchu dostaw dużo więcej śladu węglowego niż magazyn na przykład, tak, centrum dystrybucyjne. I być może za tym stoi powód tej takiej niechęci do tego ESG, no bo wiemy jak CO2 jest postrzegane, widzimy co się dzieje z samochodami, redukcja pojemności silników, wprowadzanie mnóstwa innych rzeczy. Samochody dzisiaj już nie są takie jak były kiedyś, to jest na zasadzie kiedyś było lepiej. To, że się pojawiają nowe technologie, to znowu zmiana, czyli boimy się i mówimy niekoniecznie, może za parę lat, ale na razie to się do niczego nie nadaje. Nawiązałaś do podatków, słynny case z rozliczaniem się, kiedy na ostatni dzień wszyscy wysyłają na ostatnią chwilę zeznania podatkowe i tak dalej, Tak. no bo czekają do samego końca. I potem się generują inne kłopoty z tego tytułu idące, tak? Ale powiedz o tej legislacji, bo rzeczywiście czasami pewne rzeczy trzeba zaadaptować z czasem. Czy tu w kontekście tego ESG dzieje się coś takiego, co uważasz, że może się zmodyfikować? Tak jak teraz mamy takie sygnały choćby o tych samochodach, które już nie mają być produkowane z silnikami spalinowymi po 2035. Patrząc na to, co się dzieje z rynkiem niemieckim w tym obszarze, pomału się mówi, że może jakieś rozluźnienie w tym temacie. Czy w kontekście ESG jako takiego dla przedsiębiorstw czujesz, że tu będą jeszcze zmiany, tak?
No, na dzisiaj obowiązuje nas tutaj to, co mówi ustawa o rachunkowości, która tutaj implementuje dyrektywę CSRD do naszego porządku prawnego. Natomiast faktycznie no, ten omnibus ma rozluźnić w pewien sposób te obowiązki. Zobaczymy, jak bardzo. A możesz ten omnibus trochę rozszerzyć, jeśli ktoś się nie spotkał? Czym jest omnibus? No to jest taki projekt pewnej właśnie, może nie wiem, czy deregulacja to nie jest tutaj za mocne słowo, no ale w sumie tak, będący na fali w ogóle takiego sprzeciwu wielu podmiotów w Unii Europejskiej, która mówi, że no, za dużo mamy tej legislacji, za trudnej i ona obniża czy potencjalnie obniża konkurencyjność firm w Unii Europejskiej, tak? No więc dlatego tutaj Unia Europejska wyszła z taką propozycją, no właśnie zmniejszenia tych obowiązków, zakresu tych obowiązków. Tutaj ten omnibus między innymi zmniejsza o około 80% tą liczbę firm, które miałyby podlegać raportowaniu. Jakby wcześniej to było około 50 000 w całej Unii Europejskiej, a teraz mówimy o około 7 i zmienia się też wielkość spółek właśnie, które miały podlegać pod raportowanie. Okej, już jakby czujemy, że może czegoś nie wiemy, wiemy, że możemy szukać wsparcia w zewnętrznych konsultantach, wiemy, że pewnego rodzaju mindset jest nam potrzebny w organizacji i że ten mindset pozwala nam budować korzyści. Dzięki temu raportowaniu możemy poznać lepiej siebie, umocnić naszą organizację, być bardziej konkurencyjnym, minimalizować ryzyko, co też jest niezwykle istotne. Natomiast jak zacząć? Gdzie szukać tej informacji? Od czego wyjść? No, to jest dobre pytanie, dlatego że to zależy, na jakim etapie świadomości właśnie jest spółka. I jakby zakładamy, że mówimy tutaj o tych, którzy nie wiedzą, czy podlegają w ogóle, czy nie podlegają. No, problem polega na tym, że ta osoba, która zorientuje się, że warto w ogóle zająć się tematem, prawdopodobnie potem w organizacji będzie wskazana jako ta, która będzie musiała poprowadzić to, tak? Chyba że jest to jakiś świadomy zarząd, który razem ze swoim działem finansowym czy prawnym przeanalizowali kryteria, które sprawiają, że firma podlega raportowaniu według CSRD, no i na tej bazie uruchamia pewne procesy. A te kryteria, o których powiedziałam, one dotyczą jakby takich 3 elementów. Jeden to jest poziom zatrudnienia, drugi to jest suma bilansowa, a trzeci to jest przychody netto ze sprzedaży. I spełnienie 2 z tych 3 czynników już nas kwalifikuje. I na przykład za rok 2025 według obecnego prawa będą musiały raportować spółki, które zatrudniają ponad 250 osób, tak? Mają sumę bilansową na poziomie 20 milionów euro lub przychody ze sprzedaży netto na poziomie 40 milionów euro. I to są te kryteria, które powodują, że to jest ten moment, kiedy musimy się zorganizować i wprowadzić raportowanie ESG. Na tę chwilę tak, a jeżeli wejdzie w życie omnibus, to no, zobaczymy i może to się zmienić, tak? Ale na ten moment takie mamy prawo. Sytuacja jest więc dynamiczna. Poziom tych regulacji staje się lżejszy, tak? I jedno i drugie, natomiast tak jak mówisz, że no, to jest projekt i on, to jest jakaś propozycja, on może jeszcze ewoluować, tak? Więc jakby na tę chwilę patrzymy na to, co nam mówi CSRD, a pewnie w najbliższym czasie zobaczymy, co to tam się podzieje dalej. No tak, ale jak to wszystko zbalansować, powiedz, bo rzeczywiście no, jakby w ramach ESG mamy 3 te wielkie grupy, tak, od poszczególnych liter. Z drugiej strony mamy to obligo prawne, które będzie dotyczyło firm. Mamy pewne terminy, mamy pewien poziom inwestycji, mamy pewien jakby opór też. Jak to wszystko zbalansować, żeby przejść przez to w miarę łagodnie? Czy rzeczywiście to jest tak, że potrzebujemy jako firmy konsultantów zewnętrznych, którzy nas przeprowadzą? Czy... No, korzystanie z zewnętrznych konsultantów to jest fajne rozwiązanie dla tych spółek, które mają zasoby na to, bo to przyspiesza proces, bo nie uczymy się czegoś na swoich błędach, tylko korzystając z konsultanta zewnętrznego. Bo szukam tego, elementu związanego z tą optymalizacją kosztową, no bo
bardzo często niewiedza kosztuje najwięcej. I próba zdobycia tej wiedzy w pojedynkę jest często wydłużona w czasie, zajmuje rzeczywiście sporo zasobów, automatycznie te zasoby też kosztują. Więc pytam w kontekście tego, że to wprowadzenie zewnętrzne może raz ustabilizować trochę to tempo wdrażania, to usystematyzować to tempo wdrażania, ale realnie to potencjalnie może być nawet tańsze niż próby realizowania czegoś na własną rękę. Tak, pod warunkiem, że nie będziemy myśleć o tym, że taka firma konsultingowa zrobi za nas wszystko, tak? Bo gdybym była po stronie... Trzeba ich jak PM-a postrzegać, tak? On ma dawać kierunek i pilnować, czy wszystko jest realizowane na czas. Ale widzę też dają, ale gdybym była po stronie spółki, to bym tak prowadziła współpracę z firmą konsultingową, aby jak najwyższym poziomie był ten transfer wiedzy z firmy doradczej do nas, tak? Bo inaczej, bo jeżeli tak nie będzie, to będzie sporo ryzyk. Po pierwsze, że jesteśmy uzależnieni już do końca życia od firmy konsultingowej. Musimy się budować równocześnie od środka. Tak, no to trochę jest tak jak z terapeutą. Wiesz, idziesz do terapeuty i on za ciebie wszystkiego nie zrobi. Jeden terapeuta będzie chciał cię jak najdłużej utrzymać przy sobie, bo na tym zarabia, a drugi będzie tak cię wzmacniał i budował, że będziesz mógł sam ogarnąć swój bałagan, tak? Więc... Szukajmy dobrych konsultantów, rozumiem. Znaczy wiesz, każdy konsultant chce też zarobić, tak? I tutaj też właśnie, jak jeszcze mówiliśmy o tej frustracji, no to tutaj jak się popatrzy na to, co się dzieje w bańce ludzi z ESG w korporacjach, w firmach, no to jest dużo frustracji związanych chociażby z kosztem audytu, tak? No tak. I tu muszę zadać pytanie właśnie, bo mamy inwestycje, coś realizujemy. Mówiłaś o tym greenwashingu, czyli o tym takim podejściu, udajemy, że coś robimy. Jakiego typu konsekwencje i kary mogą się pojawić dla organizacji, która powinna już pewne rzeczy robić, a jednak tego nie zrobi jak należy i przychodzi audyt, mamy raport audytu i co dalej? Zostaje to tylko dla nas? Czy rzeczywiście są jakieś obszary, które mogą nas dotknąć z zewnątrz? Jest taki, ponieważ na początku powiedziałam, że ta część związana ze zrównoważonym rozwojem jest zrównana z tym, co dotyczy finansów, no to osoby zarządzające danym przedsiębiorstwem ponoszą za nieprawdziwe dane czy nierzetelne, taką samą odpowiedzialność jak za dane nieprawdziwe finansowe, tak? Więc tutaj... To jest jedność. To jest jedność. Oczywiście mamy tą pracę z audytorem i możemy poprawiać te dane, tak? Więc mamy taki jeszcze czas na to, żeby coś poprawić. Natomiast to jest jedna część, a druga część, to już mówimy o tej komunikacji, ponieważ też o tym mówiliśmy. Również zamówienie nieprawdy w naszych przekazach takich marketingowych, również mogą nas spotkać konsekwencje. Tak? I do tej pory w Polsce przynajmniej ja nie znam, nie zarejestrowałam takiego przypadku, aby firma właśnie za te działania greenwashingowe dostała jakąś odczuwalną karę, ale w zeszłym roku UOKiK prowadził, jeśli dobrze pamiętam, 17 takich spraw wyjaśniających i to wobec największych polskich również spółek, właśnie o wprowadzanie w błąd konsumenta i posługiwanie się jakimiś stwierdzeniami wykorzystującymi zrównoważony rozwój czy ekologię, a nie do końca jest pewne, czy mieli podstawy do tego, czy nie. UOKiK może nałożyć kary na spółkę do 10% obrotów, tak? A z drugiej strony do 5 milionów złotych na zarządzających. Więc myślę, że to są takie konkretne już sumy, więc warto przyglądać się temu, w jaki sposób komunikujemy. Aczkolwiek do tej pory takiej kary nie było jeszcze zasądzonej. Są same postępowania prowadzone wyjaśniające. Myślę, że to może jest efekt też tego, że jesteśmy na wczesnym etapie i jeszcze wiele elementów jest niejasnych, ale tu, jak rozumiem, warto uczulić organizację i być czujnym pod tym względem. Warto uczulić, tym bardziej, że w przyszłości ja pracowałam akurat dosyć dużo dla rynku nieruchomości i swojego czasu były zapisy w umowach z klientami, tak zwane zapisy abuzywne.
tak? I wystarczyło ukarać jednego, dwóch czołowych deweloperów potężną sumą, żeby rozwiązać problem. Więc myślę, że być może się okaże tak, że to jest kwestia czasu, aż za jakieś takie widoczne przewinienie najwięksi zostaną ukarani i to już będzie takim straszakiem na... Rynek zrozumie automatycznie. Rynek zrozumiał przekaz. Przykłady, o których troszkę wcześniej wspomniałaś. Możesz jeszcze podpowiedzieć jakieś sytuacje, z którymi się spotkałaś, bądź jakby wydarzyły się dzięki ESG, zapobiegając pewnym jakimś złym sytuacjom? Bo podaliśmy taki przykład pracowniczy, że jakiś wypadek, ale to jest taki ogólny bardzo. Czy masz jakiś taki konkretny, namacalny przykład, który można by podać jako coś, co dzięki ESG się udało dobrze, albo gdyby było ESG, to by się tak źle nie wydarzyło? To może tak bardzo liczbowo. Jakby prosiłam tutaj kolegę, który jest doradcą technicznym, aby jakby właśnie znalazł mi jakiś taki namacalny przykład, ale związany z optymalizacją procesów biznesowych, które z jednej strony właśnie robią dobrze spółce, a z drugiej strony tutaj akurat zmniejszają emisję gazów cieplarnianych. I tutaj właśnie Przemek Poszwa, którego serdecznie pozdrawiam, podał przykład z średniej wielkości firmy produkcyjnej, która dzięki optymalizacji procesu produkcyjnego zmniejszyła właśnie zużycie surowca tworzywa sztucznego tylko o 1%, tak? I Przemek wliczył, że to zmniejszenie spowodowało mniejsze zużycie o 40 ton właśnie tworzywa sztucznego, co z jednej strony wiadomo, że to są pieniądze zaoszczędzone przez spółkę, a z drugiej strony ten 1% oszczędności przełożył się na oszczędność takiej wielkości emisji gazów cieplarnianych, który jest tożsamy z przejechaniem przez samochód taki przeciętny 600 000 kilometrów, tak? Dużo. Więc jakby widzimy, że tu są te korzyści obustronne i dla środowiska, i dla nas. Jeżeli dobrze podejdziemy do tego, tak? No to jest ten mindset, o którym mówiłaś. Rzeczywiście ludzie, którzy są przedsiębiorczy, prowadzą biznes, jakby co do zasady szukają tych szans na zmianę i na rozwój. Z drugiej strony, jeżeli mamy stos papierów do przejrzenia i tak dalej, no to przychodzi trudniej, ale no tak jak rozmawialiśmy, wprowadzając odpowiednie osoby z zewnątrz, powinno się udać, tak? Jeżeli mamy ten mindset, dobrze skomunikujemy się wewnętrznie, bo to też jest ważne, żeby organizacja czuła, po co to robimy. Tak, ale żeby to nie było tylko w głowie zarządu albo pojedynczego człowieka, który odpowiada za kwestie na przykład jakościowe. Tak? Ale to jest super ważny wątek, który poruszyłeś, dlatego że konsultant trochę szuka i nakierowuje cię, ale to ty znasz najlepiej swój biznes. I to techniczni ludzie na przykład na produkcji mają wiedzę, która pozwoli właśnie zoptymalizować chociażby te procesy produkcyjne, tak? To ludzie, którzy zarządzają ludźmi, widzą tak naprawdę i szczególnie menedżerowie średniego szczebla, widzą, gdzie są potencjalne takie, punkty, gdzie może coś się wysypać. I tutaj ja jestem tutaj całym sercem za jakościową komunikacją i budowaniem świadomości tego, po co my robimy to, bo teraz jeżeli jesteśmy w procesie zbierania danych i nagle dokładamy obowiązki dziesiątkom osób w organizacji do zbierania danych, no to rodzi się frustracja, tak? Tak. I jeżeli oni nie rozumieją, po co to robią, i ktoś im sprzeda to, że muszą zbierać jakąś dane, bo głupia Unia Europejska tak chciała, no to po pierwsze jakość tych zebranych danych będzie kiepska, po drugie będzie narastała frustracja i być może czasami w jakimś skrajnym przypadku rzucenie papierami, ale jeżeli zrozumieją osoby, że to jest kwestia zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem naszej organizacji, no to zmienia się to podejście, tak? Więc wtedy mamy większe zaangażowanie i większą też kreatywność taką związaną z innowacją, tak? Bo bycie bardziej zrównoważonym może również oznaczać bardziej innowacyjne organizacje. A to jest strasznie ciekawe, rzeczywiście, bo zwróć uwagę, rozmawialiśmy o tym, że mamy dyrektywy, mamy Unię Europejską, mamy raportowanie, mamy zbieranie danych, ale tak naprawdę to jest tylko ta warstwa taka, powiedzmy, na biurku u któregoś menadżera, dyrektora, prezesa i tak dalej. Ale tak naprawdę przecież to wszystko, co jest w tych raportach, to jest nasza codzienna praca na tak zwanej podłodze. I teraz ci wszyscy ludzie, jeżeli właściwie się to zakomunikuje, ustawi się organizację, zaopiekuje się na odpowiednich poziomach odpowiednich ludzi, którzy będą
przewodzić tej zmianie, no to jak przy każdym innym projekcie tak naprawdę. Jeżeli dobrą komunikację zrobimy, to mamy gwarantowany sukces. Wcześniej czy później, ale my do tego dojdziemy, bo wszyscy będziemy do tego dążyć. I mniejsze szanse na to, że będą jakieś osoby typu maruderzy, którzy będą utrudniali, przeszkadzali i tak dalej, prawda? Więc no, to bardzo ciekawy wątek w tym momencie, że zeszliśmy z tematu czysto papierkowego i w zapisach unijnych rzeczywiście na tak zwaną przysłowiową podłogę. I chyba powinniśmy tego życzyć właśnie wszystkim spółkom, które zastanawiają się nad tym, czy wejść w to ESG, czy nie. To poza tym, że no, jest to obowiązek dla wielu spółek, to jest to też szansa na to, żeby być bardziej innowacyjną. Rekomendujemy w takim razie, drodzy Państwo, rekomendujemy. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do odsłuchu poprzednich naszych odcinków podcastu Logistyczni i do przyszłych. Znaleźć nas możecie na Spotify'u, na YouTubie czy innych platformach podcastowych. A na koniec zostawiam Państwa z pytaniem. Liczymy na jakieś odpowiedzi w komentarzach. Z jakimi wyzwaniami Państwo spotkaliście się, jeżeli chodzi o próby raportowania w ramach ESG lub z jakimi wyzwaniami spodziewacie się spotkać i szukacie pomysłu, jak sobie z nimi poradzić. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dziękuję, Dominika. Dzięki.